Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Sprawy techniczne, a dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który często pojawia się w komentarzach. Mianowicie chodzi o to, jak długie mam stacje, ile wagonów mi się to zmieści. Także spróbujemy sobie to dzisiaj sprawdzić i myślę, że postaram się odpowiedzieć właśnie na to pytanie w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam. Żeby wyczerpać temat do końca, proponuję zrobić test polegający na podstawieniu lokomotywy z wagonami na perony i zrobimy sobie to na wszystkich 3 peronach. Zaczniemy może od peronu najkrótszego, tutaj od peronu tego. Zobaczymy, ile nam się tutaj zmieści wagonów. Powolutku wjedziemy sobie na peron i zobaczymy, jak to wygląda. I tu już wypadałoby się zatrzymać przed semaforem. Tak. I w tym wypadku można powiedzieć, że mieszczą się w zasadzie tylko 3 wagony, bo ten już tutaj wystaje i praktycznie uniemożliwia przejazd tym torem obok, nie mówiąc już o 5. wagonie. Ale w czasie zabawy, wiedząc, że tutaj ta zwrotnica prowadzi na bocznicę, można tutaj tą lokomotywę zaparkować. Oczywiście jest to lekkie nadużycie, ale spróbujmy tak zrobić i zobaczymy, ile wagonów się zmieści. Powiedzmy, że wagony same muszą być na stacji. O, i tu już wagon zaczyna nam się składać w łuk, więc chyba tyle. I w tym momencie możecie zobaczyć, tutaj już spokojnie przejedzie inny tabor, tędy bez problemu się zmieści. Upychając na siłę zmieści się 5 wagonów. Jeden wagon ma 280 mm około. Całkiem niezły wynik, a zaznaczam, że to jest najmniejsza stacja, peron najkrótszy. Dobrze, to widzimy się za chwilkę. Ja sobie cofnę skład i przejedziemy sobie na peron obok i zobaczymy, jak to wygląda. No i wjeżdżamy sobie na kolejny peron. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Dołączyłem kilka wagonów. Przeniosę się może tutaj, w to miejsce. Na razie. I wypadałoby się tak naprawdę zatrzymać tutaj w tym miejscu przed tym semaforem. I wtedy wygląda to tak, że mieści nam się 1, 2, 3, 4, 5 już wystaje poza peron, 6, 7, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 wagonów. Ten 6 już wystaje poza platformę peronową, ale mieści się tutaj. Ten już się nie mieści i ten już w ogóle. Jeżeli zrobić ten sam zabieg co poprzednio, to podjedźmy sobie tak, żeby postarać się to zmieścić. Oczywiście już jest wszystko niezgodnie z przepisami, bo lokomotywa wyjechała poza semafor, więc to już jest abstrakcja. Ale gdy jedzie prosto, to powiedzmy można tak się zatrzymać i wtedy mieści się wszystkie 8 wagonów. Aczkolwiek chyba tak się nie powinno robić, ponieważ na rozjeździe na pewno nie może stać tabor będący na stacji, tak mi się chyba wydaje. Więc wjeżdżamy na ostatnią stację i będziemy mieli wszystko wyjaśnione. Przestawię kamerę. Może oddalę jednak.
Jeszcze mogę troszkę podjechać. Tutaj będzie wstawiony ukres. Więc wyszło nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, jakbym jeszcze troszkę popchnął lokomotywę. Ten 7 bez problemu. O. I tutaj znowuż sytuacja, jeżeli nie dopuszczamy, że może stać sobie skład na rozjeździe, no to powiedzmy, że zmieszczą się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ten 9 barowy powiedzmy też. A jeżeli dorzucimy do tego jeszcze pozwolenie, żeby lokomotywa wyjechała troszeczkę poza semafor, powiedzmy tak, na prostym odcinku, wówczas mieszczą się wszystkie wagony. Być może jakbym przesunął lokomotywy jeszcze bardziej na łuk, to zmieściłby się jeszcze jeden, więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wagoników mieści mi się na stacji. W tym przypadku, w tym bardziej naciągniętym. No i cóż, i myślę, że ten filmik wyjaśnił sporo, jeżeli chodzi o długość stacji peronu. Zazwyczaj takimi długimi składami nie jeżdżę, bo to dosyć śmiesznie wygląda na makiecie. Więc wracając jeszcze do tematu zostawiania taboru na zwrotnicach, raczej tego nie robię, dlatego że może się uszkodzić zwrotnica, jeżeli tabor na niej stoi, a my chcemy w tym momencie przełączyć napęd, przestawić i może dojść do uszkodzenia iglicy, rozjazdu najzwyczajniej w świecie. Więc raczej nie stawiam taboru na rozjazdach na dłuższy czas, tylko ewentualnie na moment, gdzieś tam się na chwilę zatrzymać na stacji i to wszystko. Jak kończę zabawę, zawsze sprawdzam, czy któryś z taborów czasami nie stoi na zwrotnicy, bo podczas uruchomienia makiety zwrotnice się synchronizują, są synchronizowane przez program i następuje ich przełączenie samoistne. Ja Wam to pokażę, jak to działa. Mam nadzieję, że to zadziała. Wyłączę makietę z napięcia i podłączam. I słuchajcie. O, słyszeliście? Właśnie się poprzestawiały zwrotnice zgodnie ze stanem początkowym zaprogramowanym w programie. I jeżeli gdzieś by stała lokomotywa, wagon, to wówczas może dojść do uszkodzenia zwrotnicy. Należy o tym pamiętać. I zapraszam do kolejnego odcinka z serii. Trzymajcie się gorąco, cześć.